Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek Under 7, czyli próbę takiego zupgrade'owania mojego roweru szosowego Orbei Orki, aby ważył gotowy do jazdy poniżej 7 kg. Zobaczycie, jakie komponenty wymieniłem, jak to wpłynęło na wagę. Zachęcam Was też do komentowania estetyki po zmianach w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam na odcinek. Pierwszym elementem, który wymieniłem, to zamiana mojej starej kierownicy Ishtona na kokpit Vision Metron 5D Evo, czyli najnowszą wersję kokpitu, który znamy z ProTouru. Wielu producentów stosuje te kokpity w swoich rowerach teamowych, m.in. właśnie Orbea. Niezwykle sztywny kokpit. W moim przypadku zdecydowałem się na rozmiar 40 cm szerokość, 11 cm długość mostka. W rzeczywistości wymiar tej kierownicy to 39 cm. I to było dla mnie istotne, dlatego że właśnie tyle wychodzi mi z fittingu i tego typu kierownice, które nominalnie mają troszkę większą szerokość, a w praktyce są nieco węższe, czyli tak jak w tym przypadku mają 39 cm, idealnie mi leżą. Jest jeszcze jedna przesłanka. Miałem taką przypadłość, że trzymając dolny chwyt bardzo głęboko i próbując w tej pozycji na przykład podjeżdżać albo sprintować faktycznie, czyli jadąc z taką większą dynamiką, przerzucać rower z prawej na lewą stronę, zdarzało mi się uderzać kierownicą o przedramiona. To było niezwykle bolesne właśnie, zwłaszcza w tych dynamiczniejszych sytuacjach. Pomyślałem sobie więc, że jeżeli zastosuję kokpit, który będzie miał delikatne rozchylenie, być może ten efekt uda się wyeliminować. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że jest to kwestia błędu techniki jazdy, no ale wiecie, staramy się szukać wszędzie, gdzie można, ale nie u siebie. Zobaczymy, czy ten kokpit wyeliminuje problem, który miałem przy używaniu poprzedniej kierownicy. Kolejnym elementem, który mam nadzieję przyczyni się do poprawy wygody w prowadzeniu tego roweru, to te przestrzenie delikatnie wygięte, w których można trzymać bardzo taki ergonomiczny chwyt, trzymając kierownicę w górnym chwycie. To jest o tyle istotne, że w tym roku zauważyłem, zwłaszcza podczas długich podjazdów, że te ręce gdzieś tam wędrowały na kierownicy, próbując w taki anatomiczny sposób się ustawić i faktycznie zginałem je lekko do środka. Tutaj ten uchwyt jest już jakby dostosowany do tego typu sposobu trzymania kierownicy, a dodatkowo występuje w dwóch wariantach, czyli dla dłoni mniejszych oraz dla dłoni większych, czyli tutaj mamy różną grubość i różną szerokość tych przestrzeni właśnie w tym miejscu kierownicy. Można to wybrać, konfigurując sobie ten kokpit. Kokpit waży 320 gram, czyli sensownie. Na pewno jest to lżejszy zestaw niż poprzednia kierownica z mostkiem, która była, może sama kierownica nie, ale mostek był bardzo ciężki. On miał wewnętrzne prowadzenie przewodów, jakieś takie patenty, a sam w sobie też nie był zbyt taki filigranowy, tylko raczej po prostu kawał aluminium. Z tego co pamiętam, ważył ponad 200 gram. Natomiast na uwagę zasługuje uchwyt na licznik, który jest dedykowany do tego kokpitu. Jest niezwykle ciężki, czyli zabija cały zysk z wymiany tego kokpitu. Zysk wagowy oczywiście, dlatego ja już szukam jakichś alternatyw, czegoś co będzie albo wydrukowane, albo po prostu akcesoryjne. Dajcie znać, jeśli macie jakieś patenty. Oczywiście byłoby super, gdyby nie kosztowało to miliony monet. Kolejnym elementem, który wymieniłem, to grupa. Wcześniej korzystałem już z elementów grupy, mam na myśli tutaj Dura-Ace'a. Wcześniej korzystałem z tarcz, kasety oraz łańcucha. Postanowiłem te elementy wzbogacić i uzupełnić resztę grupy. No i w związku z tym, że wymieniałem kokpit, czyli trzeba było przeprowadzić na nowo przewody hydrauliczne, no to zdecydowałem się, że to jest dobry moment na to, aby uzupełnić tę grupę i wykorzystać już pełnego Dura-Ace'a. Oczywiście jest to pewnego rodzaju absurd, no bo nie zyskujemy aż tak wiele. W tym przypadku dokładnie 200 gram, niespełna 200 gram w zasadzie, więc na pewno nie przekłada się to na wydane pieniądze. Natomiast myśląc o takim projekcie Under 7, no to ciężko tutaj o zdrowy rozsądek i niestety nie możemy w zasadzie iść na żadne kompromisy. Po prostu musi być lekko, a lekko w przypadku kolarstwa oznacza najczęściej także drogo.
Ostatnim elementem, który wymieniłem w tym rowerze, to opony. Wrzuciłem tutaj Pirelli P Zero RS w wersji Classic i to jest o tyle istotne, że dotychczas te opony występowały tylko w wersji czarnej. Kuba bardzo mi je zachwalał, polecał mi je przetestować, ja się przed tym wzbraniałem właśnie dlatego, że niezbyt lubię czarne opony. Pewnie zauważyliście, że zwykle wybieram opony z brązowym bokiem, które też idealnie pasują mi do napisu. Konfigurując ten rower w systemie MyO, właśnie to miałem gdzieś tam z tyłu głowy, że będę chciał korzystać z opon z brązowym bokiem, więc ten napis będzie się świetnie uzupełniał, no i w moim przekonaniu tak właśnie jest. Wracając do opon. Jest to opona w wersji Classic. Do dyspozycji obecnie mamy jeszcze wersję Retro, czyli z takim beżowym bokiem. Klasyczna Vittoria, tego typu klimaty. Oraz w wersji, zdaje się, przygotowanej na Tour de France, czyli z żółtymi napisami. Wybrałem rozmiar, na którym jeżdżę już dosyć długo, czyli 30 mm. Opona sama w sobie waży nieco ponad 300 gram. To jest taki średni wynik. Z tego co wiem, na rynku jest sporo lżejszych opon, natomiast na uwagę zasługuje to, że jest to opona pod tubeless i tylko w takim wariancie występuje. Ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania i raczej wzbraniam się przed korzystaniem z tubelessa w szosie, ale skoro producent tak to pomyślał, postanowiłem dać tubelessowi ostatnią szansę. Jeżeli tym razem nie zawiedzie, no to pewnie pożegnamy się na zawsze. Faktem jest, że opony zostały zalane mlekiem, no i będziemy to rozwiązanie testować. A teraz zapraszam Was na ważenie. Sprawdzimy, czy udało się zejść poniżej 7 kg. Moi drodzy, jak widzicie, niestety nie udało się uzyskać wagi poniżej 7 kg z gotowym rowerem do jazdy. Ważyliśmy rower z pedałami, czyli niezgodnie ze sztuką, bowiem zawsze podając wagę roweru waży się go bez pedałów. To jakby każdy o tym wie, to nie jest jakaś wielka odkrywczość ani tajemnica. Gdybyśmy te pedały odkręcili, no to spodziewam się, że uzyskalibyśmy wynik w okolicach 6,9, może nawet 6,8 z jakimś haczykiem. Tak czy inaczej, nie składam jeszcze broni. Mam jeszcze kilka pomysłów na to, jak uzyskać Under 7 na tym rowerze, zmieniając jeszcze komponenty, o których mam nadzieję będzie możliwość porozmawiania na naszym kanale, więc śledźcie nas, obserwujcie, oglądajcie, subskrybujcie. No i teraz słowem podsumowania. Wymiana kokpitu, wymiana grupy, wymiana opon, stosowanie reszty ultra lekkich komponentów, bo mamy tu przecież siodło Pro, mamy karbonową sztycę, mamy całkiem lekkie koła na piastach DT, tylko jednostronny pomiar mocy, akcesoryjny, więc lekki, mamy lekkie koszyki i mimo tego nie udało się uzyskać wagi 7 kg. Tak jak wspomniałem, nie załamuję jeszcze rąk, mam kilka pomysłów, natomiast gdybyście chcieli zupgrade'ować własny rower o tego typu komponenty, czyli Visiona, czyli na przykład opony Pirelli lub po prostu kupić cały rower marki Orbea, możecie to zrobić w krakowskim Bikeressie. Z tego miejsca też chciałbym podziękować chłopakom za sprawne podmienienie tych komponentów, no i za pomoc w konfiguracji, przy wyborze także tych elementów. Na kierownicę trochę musieliśmy poczekać, no ale uparłem się na ten wymiar, więc chłopcy ściągnęli dla mnie ten model właśnie w takich rozmiarach. Słuchajcie, za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Już wkrótce na kanale sporo niespodzianek. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Servus!